Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i witamy się w nowej, starej sypialni. Jak możecie zauważyć za nami, mamy tutaj dość dużą zmianę i gdyby ktoś zapomniał, jak wyglądało przed i chciałby dokładnie zobaczyć, jak wygląda teraz, to już Wam pokazujemy. Najważniejszy element tej sypialni to są panele Flow. Takie panele, które sobie tam z tyłu zamontowaliśmy tam z tyłu za mną widać. To właśnie wybieraliśmy, bo nasze łóżko całkowicie się rozwaliło i musieliśmy zastosować coś innego w zamian, a nie chcieliśmy kupować nowego łóżka, chcieliśmy go po prostu naprawić. Całe nasze łóżko było z ekoskóry i po kilku latach we zgłowie wszystko zaczęło się totalnie łuszczyć i w tym momencie się do niczego nie nadaje i przed nami było, tak jak mówił Krzyś, wymiana łóżka na nowe lub danie naszemu staremu łóżku nowego życia. I my wybraliśmy tą drugą opcję. Film jest nagrywany wspólnie z marką Flow. Mamy nieskończoną ilość właściwie pomysłów na ułożenie tych paneli w różnych kombinacjach i są też dostępne w wielu rozmaitych materiałach. Od takiego misia przez zwykłe jakieś takie tapicerowane materiały, no do wyboru, do koloru, w zależności co Wam pasuje i co byście chcieli zrobić. Montuje się bardzo łatwo, bo my je montowaliśmy na taśmie dwustronnej, można ją też zamontować na kleju. My akurat wybraliśmy taśmę dwustronną z tym, jak się nazywa? Rzepem. Z rzepem, tak. Wyciszają, wygłuszają pomieszczenie, nadają takiej przytulności. Możemy je dać w biurze, możemy je dać w salonie za sofą, możemy dać je w pokoju dziecięcym, czy tak jak my zrobiliśmy sobie we zgłowie łóżka właśnie z tych paneli. Testujemy je już, bo mamy je 2 tygodnie, jak skończyliśmy cały projekt sypialnia i możemy powiedzieć z czystym sumieniem i z ręką na sercu, że to był świetny wybór. Na ten moment wiemy, że jest to naprawdę fajne wyjście i panele są też łatwo dostępne. My Wam dajemy link do strony, gdzie bezpośrednio je zamawialiśmy, ale można je dostać też w sklepach stacjonarnych i marka Flow ma tam wszystko wypisane na stronie, gdzie można to dostać, wiecie, żeby zobaczyć to fizycznie. Są naprawdę solidnie wykonane, tak wiecie, porządnie, ładnie, na tyle paneli, gdzie mieliśmy ich naprawdę dość sporo, żaden nie miał żadnego defektu. Możecie sami zrobić coś, co musiałby robić Wam stolarz, robicie to na wymiar, a teraz z racji, że mamy dostęp do takich paneli, nie jest to takie odległe i przede wszystkim takie drogie, bo jeżeli robicie to sami, to naprawdę oszczędzacie bardzo dużo na wykonawcy, na tym wszystkim. Panele mają na tyle dużo rozmiarów, że na pewno dopasujecie tak, że będzie to wyglądało jak pod wymiar. Marka Flow, Max Stone, była na tyle miła, że dała nam po prostu materiał, żebyśmy mogli obić sobie łóżko całe, więc ja osobiście obijałam łóżko, ale wszystko po kolei, także zerujemy naszą sypialnię za nami i zapraszamy Was, żeby pokazać, jak to zrobiliśmy. I co? Lecimy z tym tematem. Dzisiaj będziemy zmieniać nieco naszą sypialnię. Wybraliśmy sobie tutaj takie szalone rzeczy, co będziecie widzieć za niedługo na przebitkach z projektu, jak to projektowaliśmy. Tak, zaprojektowaliśmy sobie wszystko, długo szukaliśmy rozwiązania, ale aktualne w projekcie podoba nam się bardzo, bardzo mocno. Z racji, że nasza sypialnia była po prostu ustawione łóżko. Pokojem z łóżkiem, niczym więcej. Tak, chcemy zabudować cały tutaj tą część, ponieważ grzejnik w ogóle nam tutaj nie pasuje i będziemy robić zabudowę grzejnika. A żeby grzejnik był funkcjonalny i dalej ogrzewał pomieszczenie, będziemy tutaj mieć takie wywietrzniki, to są wywietrzniki kominkowe. I będą 4 takie. Ktoś go tutaj zaprojektował tak, żeby po prostu zamiast łóżko być symetrycznie między oknami, to my mamy symetryczny grzejnik, więc no ale tak już było, jak kupiliśmy, z racji, że bardziej umiemy wybudować ścianę niż przesunąć grzejnik. Stwierdziliśmy, że wybudujemy sobie ścianę, badam bumc. I najważniejszą częścią tego łóżka
tego naszej całej sypialni będą panele Flow. Myśmy je widzieli kilka razy i były przezajebiście. Pięknie to wygląda. W projekcie, jak sami widzicie, wygląda to cycuś glancuś. I one będą robiły całą przytulność tej sypialni. Coś do dodania, kochanie, przy moim Nic nie robię. Świetnie, kochanie, to robisz. Świetnie, kochanie. Teraz przechodzimy do robienia całego stelażu. Pierwsza część stelaża gotowa, czyli mamy górną płytę. Tutaj pójdzie jakby taka półka blat, który zamknie na to wszystko. Jak to jeszcze nie jest przykręcone, jeśli ktoś uważa, że to jest krzywo, to jeszcze nie. Perfekt. To już jest tutaj cały stelaż przymontowany, teraz listwa startowa boków. I będziemy teraz na tą odległość to wszystko ze sobą łączyć. Pyk, 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 pyk. Już nie będę wiercił. Już nie ma wiercenia, jest tylko wkręty do... A, no to super. Cały odcinek nagrałam. Było, bo trochę to trwało. Nawet wylądował tutaj jeden wietrznik powietrza. Tum, 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 tum. Tu będzie taka drewniana, piękna ściana z wywietrznikami. A tam będzie łóżko z szafeczkami. Krzyś docina płyty. Ja jestem przydatna jak kurz pod łóżkiem. Jestem tylko do przeniesienia płyt, a były tylko 3. Więc niewiele zrobiłam. Czekam, aż będę mogła się wykazać. Ale mój mąż za to działa pełną parą. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Wygląda przepięknie. W tym, co widzę. Podasz mi nożyk? O Jezus, przydał się. Gdzie jest? O tu. O. Proszę. Dziękuję. Bez ciebie bym nie dał. Nie ma szans. O Boże, mój mąż jeszcze wytnie 2 kontakty i będę mogła sprzątać. Będę na coś przydatna. Okej, robimy ścianę, mamy pierwszą część już tam założoną. Teraz lecimy z kolejnymi. Wiemy, że pojawi się tutaj mnóstwo komentarzy. Odnośnie zabudowania grzejnika. Jak my mogliśmy to zrobić? My sobie wymyśliliśmy to w taki sposób, żebyśmy dostęp do grzejnika mieli, więc mamy dostęp i do zaworów na dole, mamy dostęp do termostatu, mamy dostęp do odpowietrzenia, do wszystkich elementów, do których potrzebujemy mieć dostęp w grzejniku, to je po prostu mamy. Tak, jeżeli wypadałoby wymienić grzejnik, bo pewnie tego jeszcze, kochanie, nie wymieniłeś, robi się to raz w ciągu swojego całego życia, ale gdyby chciał ktoś nam powiedzieć, że możemy wymieniać kiedyś grzejniki, to takową opcję też możemy zrealizować i wyjąć ten grzejnik. I następna rzecz, czyli temperatura. My sobie to przetestowaliśmy na parę sposobów, jak to najlepiej ułożyć, żeby ta temperatura tutaj do nas docierała. Tak. Bo jak wiadomo, zabudujemy cały grzejnik, no to wtedy ta temperatura może spaść. Że on niby nie będzie aż taki wydajny. O. Natomiast my zastosowaliśmy pod grzejnikiem dopływ powietrza przez taką długą listwę, tak? Mamy je 2 i nad grzejnikiem odprowadzenie tego powietrza, więc w tym momencie mamy taką cyrkulację. Tak, przepływ. Tak, i cały czas zimne powietrze z ziemi jest zasysane jakby do tego grzejnika, a górą jest wypychane. I jak się przyłoży rękę przy wywietrzniku, to czuć, jak wywiewa ciepłym powietrzem. I powiem wam jeszcze tylko tyle, że ogrzewanie tutaj sypialni jest o wiele bardziej wydajne przy tej zabudowie i o wiele cieplej jest mimo wszystko w sypialni, pomimo tego, że grzejnik jest zabudowany. Także my mamy to przepracowane. Nasz pokój był totalnie nieustawny przez ten grzejnik, który jest z tyłu. Teraz nabrało to całkowicie innego charakteru. Chcę tylko dodać, że normalnie są sprzedawane obudowy grzejnika. To, że myśmy obudowali ją w taki sposób, no to jest nasz pomysł, który gdzieś tam się narodził. Natomiast takie rzeczy można też kupić. Zabieramy się za rozkręcanie łóżka. Panele już mniej więcej stoją, one będą do samej góry.
Tutaj mamy szafeczki już częściowo poskładane, druga część dopiero ma przyjść tych szafek. Dobra, zabieramy się za obijanie w tym samym materiale, w którym mamy panele na wezgłowie łóżka. W pierwszej kolejności musimy sobie odmierzyć materiał i mamy już tam odmierzony, teraz będę go odcinać. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy efekt po, a gdyby ktoś zapomniał, jak wyglądał bok przed, to zobaczcie sami. Co będziemy potrzebować do tego? Oczywiście materiał, metr, jakąś listewkę, mydełko do zaznaczania, maszynę do szycia i taker. I ten materiał ma coś takiego w sobie, że możecie dwa kolory w jednym, ponieważ teraz wygląda tak, a wystarczy go odwrócić do góry nogami i mamy już odcień ciemniejszy. Się za skręcanie łóżka. Musimy dociąć belkę, która nam połączy to wszystko w prostokąt. Tarła nam IKEA i szafeczki oraz półki na górę. Także składamy. Nadszedł ten czas! Jaki, konie? Nadszedł czas na przyklejenie paneli. Będziemy je przyklejać na taśmie dwustronnej. Tak, na takim specjalnym rzepie, który jest dostępny właśnie do tych paneli, dzięki któremu możemy na przykład wymienić panel, który nam się zepsuje, albo zmienić całkowicie aranżację, na przykład wymienić kolor na inne panele, więc fajna opcja, żeby nie kleić tych paneli bezpośrednio do ściany. Dokładnie, więc będziemy teraz ciąć je na kawałeczki, tą właśnie tutaj tego rzepa. O. Będziemy ciąć go na kawałeczki i będziemy przyklejać do panela. Pyk. I później ten panel pójdzie na ścianę tutaj zaraz pod. Pójdziemy tak bum, 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 bum. Tak, zwróćcie uwagę w przypadku paneli z tego materiału, aby je dobrze ułożyć. Widzicie, żeby nie było różnic kolorystycznych. Bo gdy go obrócimy, to robi się ciemny. Tak. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nazbiera się tutaj sporo łapek w górę, to ruszamy z kolejnym projektem. Maybe Baby garderoba. Zobaczymy, co to tam będzie. Natomiast będzie nam bardzo miło, bo napracowaliśmy się. Może pokazaliśmy Wam też jakąś nową alternatywę i pomysł dla Was. Jak może coś zrobić łatwiej po prostu. Dokładnie. Także jeżeli wykorzystacie może nasz sposób u siebie w domach, to czekamy na Wasze zdjęcia, na Wasze komentarze. Zapraszamy do subskrypcji, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa! Pa! Through my mind.